Dwie z pozoru bardzo podobne maszyny, różniące się w kilku szczegółach. Wersja Extreme oraz wersja Hunter. Dzień dobry, witaj. Z tej strony Damian z firmy Deckers i dzisiejszego dnia zaprezentuję Ci pojazdy, które wyjeżdżają w tym tygodniu z naszego warsztatu. Pierwszy to jest Deckers wersja Hunter. Długodystansowy pojazd, który jest uzbrojony w dwa zestawy akumulatorów, które pozwalają na pokonanie około 200 km zasięgu na tej maszynie. Jej łączna moc to jest około 1500 W. Drugim pojazdem jest wersja Extreme, która dysponuje już dużo większymi bateriami, po 1800 Wh. Również może pokonać około 200 km na jednym ładowaniu, ale dysponuje już tutaj dużo większym silnikiem, bo maksymalna moc, którą możemy wykrzesać z tego pojazdu, to jest około 3000 W. Pojazdy, mimo że są bardzo podobne do siebie, to wyróżniają się w kilku drobnych detalach, które mają wpływ na technikę i styl jazdy tymi pojazdami. Wersja Extreme wyróżnia się dużo większą pojemnością akumulatorów, dużo większym sterownikiem oraz dużo większym silnikiem. Dzięki temu możemy z tego pojazdu wykrzesać dużo więcej mocy i ma to dobry wpływ na jazdę w trudniejszym terenie czy jazdę na wzniesieniach. Nasz klient skonfigurował sobie pojazd w taki sposób, żeby zabrać jak największą ilość ekwipunku. Z tego też powodu pojawiły się boczne bagażniki, które pozwalają zapiąć podręczne sakwy. Dodatkowo tylny bagażnik na dwie sakwy 20-litrowe oraz rozbudowany bagażnik, który pozwala nam ubrać rower w wielki zestaw sakw. Mamy przestrzeń na montaż namiotu, karimat, śpiworów, więc ten pojazd jest przygotowany w taki sposób, że możemy uprawiać turystykę wielodniową, obwieszając się w pełni całym zestawem sakw, jaki nam jest potrzebny. Takie rozwiązanie wymagało przesunięcia z zagłówka, gdzie montujemy najczęściej oświetlenie, na tylną część pakietu, ponieważ gdy ubierzemy cały pojazd, wtedy kierunkowskazy i światła byłyby zasłaniane przez sakwy, więc przenosimy je na tył bagażnika. Najciekawszym aspektem naszej trajki jest układ pełnego zawieszenia, który został opracowany w tym roku. Jest to system wielowahaczowy, podparty amortyzatorem powietrznym z pełną regulacją oraz możliwością blokady. To pozwala dostosowywać ten pojazd do jazdy w różnorakim terenie. Wersja Hunter z silnikiem o mocy maksymalnej po odblokowaniu ograniczeń to jest 1500 W. Po wstawieniu ograniczeń mamy tutaj do dyspozycji 250 W mocy silnika, ograniczenie do 25 km na godzinę i możliwość odcięcia manetki gazu. Dzięki temu pozwala nam to klasyfikować jedną, jak i drugą maszynę jako rower ze wspomaganiem elektrycznym. Konstrukcja przygotowana również do długich wypraw, z tego też powodu pojawiły się dwa akumulatory, które pozwalają nam pokonać około 200 km zasięgu na tym jednym ładowaniu. Dzięki temu będziemy mogli podróżować w bardzo komfortowy sposób. Decyzja padła, że montujemy oczywiście tutaj standardowo wielowahaczowe zawieszenie, które znajdziecie z przodu. Tylne koło również mamy amortyzowane na systemie damperów powietrznych z pełną regulacją. Konstrukcja jeszcze się będzie rozwijać, ponieważ dobudujemy do niej tylny bagażnik do długich wypraw i sterownik 30 A, który pozwala właśnie rzucić nam na tylne koło około 1500 W pełnej mocy, którą możemy wykrzesać z tego silnika. W ostatnim czasie już regularnie montujemy grupę Deore w naszych rowerach. Tutaj mamy na systemie Halotech 2 potrójny blat z przodu, z tyłu 10-rzędową kasetę. Cały osprzęt łącznie z łańcuchem jest z grupy Deore,
oraz hamulce hydrauliczne, które już jak widać w ostatnich naszych filmach stały się standardem. Obsługiwane są jedną klamka hamulcowa, obsługuje 2 przednie koła. Korzystamy w tym przypadku z rozdzielacza takiego trójnika, który przekłada nam jedną klamkę hamulcową na obydwa zaciski oraz druga klamka hamulcowa, która obsługuje tył. Zastosowaliśmy we wszystkich 3 kołach tarczę 180 mm. To bardzo skutecznie wyhamowuje trajkę. Dodatkowo każda klamka hamulcowa ma dodatkowy przewód, który w momencie zaciągnięcia hamulca odcina zapłon wspomagania, czyli kręcąc, kiedy mamy wspomaganie elektryczne, każde dotknięcie klamki hamulcowej powoduje jego odcięcie. Nasi klienci często zadają nam pytanie, a co z sunięciem stopy przy większych prędkościach? Więc wracamy z odpowiedzią, że jeżeli macie jakieś obawy przed tym, że stopa się zsunie, to jest bardzo ważna rzecz podczas jazdy na rowerze trójkołowym, żeby tą stopę mieć dobrze zabezpieczoną. Wybieramy tutaj różne rozwiązania, jak na przykład system SPD, który jest na co dzień rozpoznawalny w branży rowerowej, a naszym takim prostszym rozwiązaniem jest prosty nosek rowerowy, który stosujemy już od dłuższego czasu w standardowych pedałach oraz gumkę z podparciem pięty, która zabezpiecza naszą stopę przed niebezpiecznym potencjalnym zsunięciem się podczas jazdy. Jeżeli jednak uznasz, że takie rozwiązanie jak koszyczki to jest zbyt duży przerost formy nad treścią, to sądzę, że pedały platformowe z wypustkami takimi pinowymi dobrze zabezpieczą stopy, są wystarczające. To jest nasza propozycja, którą zawsze stosujemy standardowo w naszych pojazdach. Drogi widzu, wersja Deckers Hunter, którą dzisiejszego dnia prezentowaliśmy, została zbudowana z myślą o Tobie, ponieważ będzie ten pojazd uzupełniał naszą flotę trajek, które udostępniamy naszym potencjalnym klientom bądź ludziom zainteresowanym przetestowaniem takiego rowera. Więc serdecznie zapraszam do centralnej Polski, do siedziby naszej firmy w miejscowości Paradyż, gdzie możecie zabrać trajki w nasze okoliczne lasy i przetestować jeden z naszych modeli. Do zobaczenia w naszej firmie. Serdecznie zapraszam. Cześć.